obecna sytuacja ma bardzo wiele takich podłoży. Jedna kwestia to jest to, że w dalszym ciągu nie chodzi o centrum, tylko takiego lifestyle'u, bywanie w centrum. Koncerty w Szczecinie się prawie nie odbywają. Po pierwsze, nie ma gdzie robić tych koncertów za bardzo, a po drugie to nie ma dla kogo, ponieważ frekwencja na koncercie to jest, no oczywiście jeżeli gra Kult, czy tam Koma, czy coś tam, to jest frekwencja, ale takie bardziej niszowe projekty, może bardziej poza mainstreamem, to nie mają racji bytu finansowego. To jest bardzo prosta zależność, niestety. Im ciekawsza impreza, tym większe koszty. Czyli krótko mówiąc, trzeba zapłacić wykonawcy określoną kwotę. Jeśli tak, no to trzeba by było teoretycznie ten zysk wygenerować z biletów. I ludzie wtedy zaczynają miauczeć, tak? Mówią, no nie, no sorry, kurde, ale nie mamy kasy. Mniej kasy do wydania powoduje, że, no nie wiem, przycinamy ją tam, gdzie możemy ją przyciąć. No, trudno jest oszczędzać na jedzeniu, to zaoszczędźmy na clubbingu, no po prostu. Po prostu ludzie chyba stracili zainteresowanie jakimiś rzeczami, tak mi się wydaje, że stracili zainteresowanie rzeczami, które są bardziej niezależne, do których ciężko dotrzeć. Ludzie wyjeżdżają, tak? I najśmieszniejsze, że wyjeżdżają właśnie ci potencjalni ludzie, których chcielibyśmy widzieć w klubie, którzy poszukują czegoś więcej od zwykłej szarej pracy, od pójścia na dyskotekę. Oni uciekają właśnie. To też jest problem, bo tutaj nie ma młodego, silnego potencjału. Mówi się, że co najmniej 70 000 studentów, tak? Więc to po prostu nie było ogromna masa. Natomiast jeśli ja spojrzę na to, co proponują jakieś miejsca, które są związane no, teoretycznie z kulturą studencką, no to ja się łapię po prostu za głowę, tak? Tutaj największym niezagospodarowanym polem Szczecinia, którym nawet tak się zawsze mówi, że Szczecin jest miastem akademickim, tak? Są studenci. Nie można ich winić w to, że chodzą do klubów studenckich, tak? I muzyka tam, jaka jest puszczana, taka jest. Tylko starają się po prostu ich zainteresować czymś innym. Na pewno jest jakaś zmiana. Pokolenia się zmieniają, wszyscy dorastają i zawsze jest tak, że starsi będą pierdzieć, że za moich czasów to było tak, że a teraz to jest inaczej. I tak będzie zawsze, że gdzieś tam ktoś, kto się czuje weteranem już w jakiejś płaszczyźnie, no to najlepsze imprezy stwierdzi, że ma za sobą. Ogólnie jest też taka tendencja, że ludzie w pewnym wieku przestają imprezować, tak? Tylko że, nie wiem, w Wielkiej Brytanii ludzie, jak mówię, bez względu na wiek, jeździ do klubów Fabric na obrzeżach Londynu i specjalnie na imprezy, tak? Natomiast w dniu dzisiejszym jest trochę tak, jakby coraz częściej ja to obserwuję, nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, że nawet dobry producent, który przyjeżdża, czasami ściągany gdzieś tam z bardzo daleka, bo to niekoniecznie muszą być ludzie, których mamy tutaj zaraz w Berlinie. Bardzo często to są ludzie, którzy przyjeżdżają gdzieś z daleka i oni nawet nie gwarantują, że zbierze się, powiedzmy, te kilkaset osób w klubie, żeby przyjść i posłuchać. W Szczecinie ta sfera kultury, bo traktujemy jakby tę rzeczywistość jako część kultury, nie wiem, to załamała się. Zabrakło, ta spontaniczność się wypaliła, cały ten pionierski anturaż gdzieś opadł, kurz opadł na ziemię i wyłoniła się z tego pustka, tak? Było jakby szło do góry, a potem nagle zaczęło wszystko spadać w dół. Ja nie chciałbym całej jak gdyby winy za tą złą, jeżeli przyjmiemy, że sytuacja jest zła, nie chciałbym całej winy zwalać na sytuację ekonomiczną. Natomiast takie proste porównanie, jeżeli chcemy mieć w Szczecinie, czy w ogóle w Polsce w klubach dobrych w sensie jakości producentów, DJ-ów, to trzeba za nich zapłacić. Jeżeli wstęp do klubów w Szczecinie kosztuje
nie wiem, w tej chwili 3-4 euro, a na podobną imprezę we Włoszech kosztuje 20 euro, no to jest tutaj trochę ciężko to znaleźć jakąś równowagę. Teraz to trzeba duszę sprzedać i tak nie przychodzą na imprezy. No. Praktycznie kiedyś zapraszani byli mało znani wykonawcy i ludzie przychodzili na to masowo, a w tym momencie zapodaje im się, że tak powiem, same przysmaki i to nawet ich nie obliguje do tego, żeby przyjść do klubu. Po prostu nie ma albo pieniędzy, nie ma albo ochoty, albo bierze się po prostu 4 opaki i jest się DJ-em na chacie. No. Właściciele klubów już nie biorą tych DJ-ów, którzy powiedzmy grali muzykę, kreowali, kupowali płyty, mają już swoich. Bardzo często to są DJ-e, którzy grają muzykę komercyjną i mi się wydaje, że są DJ-ami. Mają te skrzynki z Castoramy. Nie inwestują w ogóle w płyty, nie kupują płyt swoich, tylko ściągają to wszystko z internetu. Ale generalnie, gdybym mógł zjawisko zdiagnozować, to po prostu wydaje mi się, że mamy do czynienia z czymś takim, że są po prostu jakby fale, tak, które obrazują w moim przekonaniu kondycję miasta. A czy jest coś takiego, że ta fala po prostu gromadzi się kapitał w postaci ludzi, którzy mieszkają w Szczecinie, rodzą się, osiągają pewien wiek, uczestniczą w życiu, uczestniczą w clubbingu, tak, w życiu kulturalnym miasta i później ci ludzie znikają.